Mariusz Szczygieł. Wonderful sound of Polish language. Szczygieł. Goldfish in English. Man of Italiano cardellino. Italiano cardellino. No. Czech Sterling. German Stiglitz. Oh, you're in home. Okay, okay, so Szczygieł, please repeat. Really good. Okay, so you have his bio. So I won't refer how many prizes he awarded and position he had. I just want to say how difficult task was to get him here to the keynote of conference. So I will make it a Szczygieł way. I will quote his email. He responds after he realized that I asked him to give us a lecture, a keynote speech. I apologize most sincerely, but I cannot write the text of the lecture. I never know what I'm going to say. I always speak from my head. Even as I know, I'm not able to write. Even if I insisted and wrote, I would not stick to it. And I will not take care of myself. My ADHD is expanding. Besides, to speak, I walk around the room. Alternatively, there is a hope. If I already knew what the nature of the lecture and the type of audience was, I could prepare some quotes from other people's texts that I would use. Okay, that's only part of our correspondence, so I just want to tell that for me, Mariusz Szczygieł is the best. Okay, next to Mariusz Stockholm, but only because everything has come. Only because one book. The best Polish literary journalist in post-Kapuściński and post-war generation. And I think he is a great successor of Ryszard Kapuściński and Hanna Kron. So, ladies and gentlemen, we have outstanding keynote speaker of IALJS-17, Mariusz Szczygieł. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Good morning, ladies and gentlemen. Chciałem zacząć od tego, że broń Boże nie jestem teoretykiem reportażu, tylko zajmuję się pisaniem, ale oprócz tego jeszcze kocham ten gatunek. I would like to start by saying that I'm not a theoretician. I am a practical reporter, and I also like what I do. I z miłości do reportażu literackiego kilka lat temu przygotowałem taką antologię reportażu polskiego XX wieku. Te 3 tomy, które Państwo tu widzą, to jest łącznie 5 kg i 30 dekagramów wagi. Based on my love to the Polish reportage, I wrote this anthology of the Polish reportage. It's 3 books weighing together 5 kg and 30. To jest tylko antologia reportażu XX wieku, i jest tutaj raptem 150 autorów, nie wiem. It's about 150 authors, but only from the 20th century. Dzisiaj będę mówił o ludziach, którzy tworzą reportaż i my ich nazywamy w Polsce reporterami, ale dla niektórych z Państwa to może być mylące. Today I will be talking about the people we call in Poland reporters. It might be a bit different for some of you depending on which country you're coming from. Bo w wielu krajach reporter to jest ten, który ma mikrofon, prawda, z tyłu za nim jest kamera, a on pyta matkę, której zginęło w wypadku samochodowym dziecko, jak się pani teraz czuje?
To w wielu kulturach to jest właśnie figura reportera. In many countries, a reporter is a person that has a camera behind him and asks a mother whose child just died, how do you feel now? U nas reporterem określa się kogoś, kto jest często określany w innych krajach pisarzem fikcji, pisarzem non-fiction. Więc czasami będę mówił reporter, ale proszę pamiętać, że chodzi mi o pisarza non-fiction lub autora reportaży literackich. In Poland, a reporter is someone that you may call a non-fiction writer. I might use these interchangeably in my speech, so sometimes I'll be referring to a reporter as the author of the literary reportage or a non-fiction writer. No i za chwilę przedstawię Państwu to wszystko, co my, polscy reporterzy, wiemy na temat reportażu, co umiemy i powiem, o co nam chodzi. In a moment I'll explain to you what we Polish reporters know about the reportage and what it means to us. Reportaż więc, według takiej najprostszej definicji, jest to po prostu historia, która wydarzyła się naprawdę i musi dawać do myślenia. So the reportage is something that it's a story that happened, but it must be thought-provoking. Czyli jest to coś więcej niż tylko artykuł dziennikarski. Ja zawsze mówię, że to jest połączenie faktów i piękna. It is something more than just a regular press article. It has to be the combination of fact and beauty. Czyli to jest prawda opowiedziana według pewnych założeń literackich. So it's the truth that's told according to some literary rules. I nasze zasady są takie. Reporter może zastosować każdy zabieg, który stosuje pisarz, pisząc powieść lub opowiadanie. Każdy zabieg literacki. I'm not sure if you want me to write this, but it's all written on a slide. Ale nie może nic zmyślić. So the writer has to report. It has to It has to use the same tools as a novel writer, but they cannot make anything up. Robimy wszystko, żeby w naszych tekstach nie pojawiały się żadne komentarze, ale tak jak w opowiadaniu, w filmie, obrazy, sceny, dialogi. Okay. We do everything that we can to tell the story without a comment. So we use images like in film, and we show the story through that way, dialogues and scenes. Czyli staramy się też, żeby reportaż był o tym, o czym jest i o czymś jeszcze. I to nazywamy nadwyżką. We are trying to make the reportage to tell the story, but we also want to use something called a surplus on top of the facts. Czyli uważamy, że dziennikarstwo to jest informacja, a reportaż narracja. Dziennikarstwo to informacja, a reportaż narracja. Journalism is a relation, it's a story, and the reportage is a narration. Kiedy ukazała się na świecie w różnych krajach moja książka Gotland, którą chyba nawet Państwo dostali w angielską wersję w PDF-ie, to w różnych krajach mówiono o niej bardzo różnie. When my book of reportage called Gotland was published worldwide, in different countries it was described in various ways. In one country it was called essays, in another short stories. Tak. Eseje, opowiadania, szkice historyczne, a u nas to są tylko reportaże. Historical sketches. And in Poland we call it simply as a reportage. Dobrze, teraz przejdę do takiego jednego z przykładów, który bardzo lubię. Otóż Hanna Kral, największa żyjąca polska reporterka, na terenie żydowskiego getta w Warszawie, dawnego żydowskiego getta z okresu okupacji,
zbierała materiał o duchach, które się pojawiły we współczesnych czasach, o duchach dawnych mieszkańców, o duchach Żydów, którzy mieszkali w getcie, a potem zginęli w Auschwitz. Hannah Krall, the most famous, the biggest of our reporters, wrote a reportage, was compiling materials for the reportage called The Presence. It was taking place in the area of Warsaw that was made into a ghetto by the Nazis during the Second World War, and the Jewish former inhabitants have died in Auschwitz, and the present-day occupants were complaining about the ghosts. Wchodzi na podwórko, gdzie już nie ma domu, w którym mieszkali Żydzi, jest nowy dom, ale w nim są duchy. She enters a courtyard where there are no more Jewish occupants left, and their complaints are about the ghosts of their haunted house. I słyszy, że dawni mieszkańcy, których już nie ma, że zostawili, że po nich zostało drzewko, które rodzi śliwki, i my w Polsce nazywamy to drzewko mirabelka. A oprócz tego jeszcze w ziemi jakieś szklane kulki, bo kiedyś tam był zakład wytwarzania ozdób. The former inhabitants left the couple of things, the tree that we in Poland we call miracle plum tree, and also a little spheres or balls of glass left behind after a production company that was there before. I piszę początek tego reportażu. Ja Państwu przeczytam po polsku, a tu będzie po angielsku. O, jest dobrze. I reportaż zaczyna się tak. To bardzo proszę czytać. So the fragment you see on the slide is a fragment of the reportage by Hannah Krall describing that tree. Mirabelka próbowała odejść. Pochyliła się i wyciągnęła przed siebie gałęzie. Gotowa do podróży, wysunęła korzenie z ziemi. Nowi mieszkańcy otoczyli pień stalową obręczą i umocowali linami. Mirabelka zatrzymała się w półruchu. Kobiety smażyły konfitury z jej żółtych, trochę cierpkich owoców. Tak zaczyna się ten reportaż i Mirabelka próbowała odejść. To zdanie było wiele razy dyskutowane w szkole reportażu. This is how the reportage starts, and the first sentence, the Mirabelle plum tree was trying to leave, was many times discussed in the school of reportage. Czy to zdanie jest jeszcze faktem? Czy w reportażu można używać takich porównań? Autorka twierdzi, że jest i że można. Is this sentence still a fact? Does it describe a fact? Can we use this sort of similar in a reportage? And Hannah Krall says that yes, it is, and yes, we can. Ja zawsze mówię, że przetworzyła fakt w fakt poetycki. I always say that Hannah Krall transformed a fact into a poetic fact. Bardzo byliśmy zaskoczeni, kiedy Swietłana Aleksiejewicz dostała Nagrodę Nobla w 2015 roku, reporterka białoruska, która powiedziała, że najbardziej ją inspirowali w życiu właśnie Hanna Krall i Ryszard Kapuściński. To było bardzo przyjemne dla naszej polskiej szkoły reportażu. We were really surprised when in 2015, as soon as it was announced that Svetlana Aleksiejewicz won a Nobel Prize in Literature, she said that her inspiration came from two Polish reporters, Ryszard Kapuściński and Hannah Krall. It was really pleasant, really nice for the Polish School of Reportage. To teraz chciałem tylko chwilkę powiedzieć o tym, skąd się ten polski reportaż wziął u nas i skąd w ogóle ten fenomen. I would like to mention a couple of words about how this style of reportage started in Poland and how it became what it is now. Otóż za najstarszy polski reportaż uważa się taki, który powstał 3 lata przed końcem XIX wieku.
To był Władysław Stanisław Reymont, który jako 20-kilkulatek poszedł na pielgrzymkę z katolicką do Częstochowy na Jasną Górę, taką najważniejsze miejsce dla polskich katolików. The first reportage of this kind is considered a reportage written by 20-something-year-old author who went on a pilgrimage with an enormous group of Polish Catholics in 1897 or 1895. Tak. I on jako młody pisarz miał taki kłopot, że nikt nie chciał drukować jego opowiadań wymyślonych. As a writer, he had a problem. Nobody wanted to write his fictional short stories. Postanowił, że zaproponuje redakcji coś niewymyślonego, tylko prawdziwego. So he decided to offer the newspaper something not made up, but factual. I jako przedstawiciel miasta szedł z ogromną rzeszą ludzi ze wsi. Różnica między wtedy miastem a wsią w Polsce była ogromna, jeśli chodzi o obyczaj, poziom wykształcenia. No właściwie wszedł do takiego świata, którego w ogóle nie znał. He went as a representative of a city with a group of people that were mostly from the rural areas. At that time in Poland, the difference between the city and the rural area was enormous. The level of education, the culture, and he decided to go with a group of... Patrzył na nich jak na jakichś ludzi kompletnie szalonych i napisał w tym tekście: idę i nie wiem po co idę. He was looking at a group of people he considered to be utterly mad, and he wrote in his reportage, where I'm going. Why am I going? I don't know. Przerażało go, że różne grupy z różnych miejscowości, z różnych regionów kraju śpiewają równocześnie różne pieśni. Że ta Polska, która wtedy nie istniała jako państwo i była pod 3 różnymi zaborami, przerażało go, że każda grupa śpiewa inaczej, co innego w jednym czasie i że jest to nie do wytrzymania ten chaos. He was frightened looking at the groups of people singing at the same time different songs. They were in smaller groups and each group was singing a religious song of some kind completely different from the others, and it was creating a sort of cacophony. Zapis tego dzisiaj się uważa za taki piękny opis polskiej jaźni zbiorowej i od razu Państwu powiem, tym, którzy przyjechali z zagranicy, że to charakteryzuje Polskę, ten chaos, galimatias i to, że każdy inaczej śpiewa i nie jesteśmy w stanie śpiewać jednym głosem, to nas charakteryzuje do dzisiaj. That kind of reportage, that story, it is defined today as some sort of collective ego, and it describes Poland as it is now, that there are lots of different people, everybody singing different song at the same time, the chaos, the mess, and we are all one nation. Ale pod koniec tej pielgrzymki pisze tak: wiem, po co idą. Następny, tak, to. Wiem, po co idą. I moje ja, sceptyczne, ironizujące, bo wyhodowane w ciasnej komórce życia miejskiego, cofa się z trwogą i podziwem. No i oczywiście Państwo sobie mogą w tekście potem przeczytać więcej z tego jego reportażu, ale chodzi mi o to, że dla mnie tym zdaniem przyszły laureat Nagrody Nobla, Władysław Reymont, zbudował fundament, na jakim się opiera nasz polski reportaż. Initially he didn't understand, but towards the end of his reportage, he wrote one very meaningful sentence that's on the slide right there. And Mariusz Szczygieł considers this to be the foundation on which most
authors of Polish reportage rely nowadays. Ten fundament dla mnie brzmi tak. Być reporterem to zrozumieć. Zrozumieć, dlaczego człowiek się zachowuje tak, a nie inaczej. The foundation for Mariusz is that reporter's task is not to judge. Co? Nie sądzi, tak. I zrozumieć, ale nie osądzać, nie oceniać, nie koloryzować. No w każdym razie zrozumieć po prostu postępowanie. The reporter doesn't judge, doesn't keep, doesn't praise, doesn't embellish. Merely is there to understand. I to oznacza, że reportaż proponuje wspólnotę. Czytelnikowi proponuje wspólnotę z opisywanym człowiekiem. The reportage offers a sort of community to the reader. I potem, mieli Państwo, już na początku lat 20. i 30., kiedy Polska uzyskała niepodległość w 1918 roku, nastąpiła nieprawdopodobna moda pisania reportaży przez pisarzy fikcji. To znaczy bardzo utalentowane nazwiska polskie, bardzo znane, zaczęły pisać reportaże. Niezależnie od swojej powieściowej kariery. Od powieści pisało długo. Rok, 2 lata, 3. A reportaż dotyczący życia, ten ktoś mógł napisać szybko. After 1918, when the Polish gained the independence in 20s and 30s, there was a mass of writers starting to write that kind of reportage. These were the fiction writers, the writers that were known for their novels, very famous as well. And however, the novel was taking a year or two to write, while the reportage could take much shorter. Po prostu jak w 1918 roku zostaliśmy samodzielnym państwem, ci wszyscy polscy pisarze uznali, że coś muszą zrobić dla swojego społeczeństwa, dla swojej ojczyzny i trzeba opisywać zmiany. No i opisywali to wszystko w sposób literacki mimo wszystko, bo mieli talent. I to był ten, bym powiedział, początek takiego boomu polskiej szkoły reportażu jeszcze przed wojną. In 1918, when we gained independence, the authors were trying to describe what was happening, and therefore there was a sudden boom in the reportage. They were writing with the talent they had from writing the novels and experience, and their articles, their reportage was showing in normal weekly newspapers. To, że pisarze pisali tego typu teksty, spowodowało po wojnie jakąś nieprawdopodobny zachwyt tych, którzy nie byli pisarzami, a też chcieli pisać reportaże. Po II wojnie światowej już, tak. After the Second World War, that kind of style of reportage caused the praise, created a feeling among people that were not writers of fiction and wanted to write in this particular style. I coś, co jest takim naszym fetyszem tych, którzy piszą dzisiaj reportaże, to jest przejęty od tych pisarzy szczegół. Our fetish of ours, so the reporters, the contemporary reporters, is one thing taken from those older ones. It is a detail. Może zmodyfikuję troszkę to moje wystąpienie. Skoro Państwo mają tekst, to nie będę teraz przytaczał tych szczegółów, które tutaj mam z takiego reportażu, który opisywał Kambodżę Czerwonych Khmerów, tylko dam jakieś inne przykłady. Tak, opuścimy, ale proszę powiedzieć, że właśnie... So
Mariusz prepared a description of some details he found in the reportage of description of Khmer Rouge regime in Cambodia. He would like to use some other examples now. To jest opowieść o polskim reporterze, który jako pierwszy wjechał do Phnom Penh po wyjściu Czerwonych Khmerów. Ale to Państwo sobie przeczytają. So this is the description of a Polish reporter that was the first person that went into Cambodia. I think it was Phnom Penh after the Khmer Rouge regime left. A ja może dam taki przykład szczegółu z reportażu mojej studentki, który to szczegół pełni kilka ról, bo szczegóły, jak Państwo wiedzą, nie są tylko po to, żeby przybliżyć do danej historii, ale mają jeszcze różne swoje role. So hereby we are going to have an example of a detail from Mariusz's reportage and as he says, the detail has a lot of different jobs to do. W 2015 roku na dawnym dworcu lotniczym Tempelhof w Berlinie. Słucham? Co? Nie ma tego. Nie, teraz opowiadam. Ale nie denerwuje Cię to. Zaraz powrócę do tego, czym jest ten szczegół, ale na razie. Na dworcu lotniczym Tempelhof w dawnym Berlinie. At the Tempelhof Airport in the old Berlin. Stworzono obóz dla uchodźców z Afganistanu i z Syrii. Was transformed into a camp for refugees from Afghanistan and Syria. Każda rodzina miała taki boks przedzielony folią. Each family had a box that was divided by transparent foil. I polska autorka, właśnie moja studentka, opisywała życie jednej rodziny, kobiety z 5 dzieci w takim boksie. One of the Polish reporters, a young woman, was describing the way the family of 5 lived in that kind of box. I dowiedziała się od tej kobiety, że bardzo jej zależy na tym, żeby jej dzieci, które są z nią w tym boksie, były czyste. W związku z tym ona co drugi dzień robi im pranie. She found out from the woman that lived there that she really wants for her children to be clean. So every second day she does their washing, their laundry. Ale ponieważ wielkie pralki, które władze ustawiły, żeby wszyscy sobie tam prali, są drogie, bo 5 kg prania kosztuje 4 euro, to ona nie może sobie pozwolić na pranie w tych pralkach, bo nie ma tych pieniędzy. However, the washing machines that were provided by the government were fitting 5 kg of laundry and costed over 4 euro, and she couldn't allow herself to spend that much money. Więc zdradziła jej, że bierze wszystkie rzeczy swoich dzieci i swoje w torbie foliowej. U nas się to po polsku mówi reklamówka. W małej foliowej torbie robi pranie. She told the reporter that she does her laundry in a small plastic bag. It's a laundry for all her children and herself. Od razu sobie wyobraziłem, jak takie pranie musi wyglądać. Przecież ona, kiedy bierze, nie może trzymać tej torby, tylko chyba muszą ją trzymać dzieci, prawda? Jedno dziecko z jednej strony, drugie dziecko z drugiej strony, a ona bierze. Straight away, I try to imagine how that kind of laundry is going to look like. She cannot hold the plastic bag and do the laundry herself. It must be one child on one side, the other child on the other, and the laundry takes place inside. Z tego reportażu zapamiętałem tylko to. Z całego reportażu, wielkiego reportażu o uchodźcach na lotnisku Tempelhof. From the whole reportage about the refugees at the Tempelhof
in Berlin, I remember only this one detail. Czyli był to szczegół, który zbliżył mnie do tej historii, zbliżył mnie do tej kobiety. It was a detail that made me closer to the story and to the woman. Pozwolił sobie to od razu wyobrazić. It allowed me straight away to imagine everything. Dlatego, że każdy z nas kiedyś w życiu prał albo pierze, prawda? It is because each one of us in our lifetime To jest is either doing the laundry, Przynajmniej ja biorę. at least he does. To jest wspólne doświadczenie każdego. It's the common experience that we all share. Czyli był to szczegół, który jest na miarę człowieka, pomaga zapamiętać historię. It's a detail that can be measured by every person that allows to share that story. Ale jednocześnie jest jeszcze czymś, ma coś, co nazywamy nadwyżką. This detail is also something else. It has something that we call a surplus. Bo jest to szczegół, który mówi o godności. Ta kobieta chciała zachować godność. Jako godność swojej rodziny, godność jako matki. Chciała, żeby jej dzieci były czyste i żeby ich życie było chociaż trochę normalne. This detail tells us also about the dignity of a mother, dignity of the family, and the woman's dignity. She wanted to ensure that her children have a bit of normalcy in their life. No i w tej naszej polskiej szkole reportażu najpiękniejsze efekty, moim zdaniem, osiągamy wtedy, kiedy możemy za pomocą szczegółów i obrazów powiedzieć wszystko to, co ktoś inny by powiedział przy pomocy psychologii, publicystyki i jakichś teorii. Nam wystarczy ten obrazek, jak w filmie, jak w powieści. In our Polish reportage, this kind of detail and the images is something that allows us to show what otherwise would have to be shown using a belletristic writing, novel, a film. To jeszcze tylko dam taki przykładzik. Jechałem metrem w Londynie koło centrum finansowego i wsiadło 5 bardzo elegancko ubranych mężczyzn. Once I was in London and I travelled by tube. Next to the financial centre, the train was entered by 5 very smart young men. Wszystko mieli nieskazitelne. Everything they had was impeccable. Jest taki typ ludzi, na pewno Państwo też takich znają, którzy kiedy pada deszcz, oni nie są zmoczeni. They were like some people that you probably know, that even when it rains, they are never wet. Jest upał, a z nich się nigdy nie leje pot. It's scorching hot, but they are never sweaty. I to byli tacy mężczyźni z laptopami w bardzo eleganckich torbach. Jak sobie kupię taką torbę, to ona za 2 dni już wygląda na zużytą, a te ich torby były bardzo eleganckie. These men had their laptops in very smart bags. When I buy a bag like this, he says, after 2 days it looks like it's rubbish, but those bags were impeccable and smart. Członkowie finansjery. The members of the financial tribe. I jeden z nich złapał ręką ten uchwyt taki do trzymania się w metrze i właśnie obok mnie. One of them caught a rail that is used to hold on to, right next to me. I wszystkie paznokcie miał nieprawdopodobnie poobgryzane do krwi. And I've noticed that all his nails were incredibly bitten off, almost to the blood. No, czy do tego szczegółu, czy do tej scenki coś trzeba jeszcze dodawać? Do you need to add anything else to the scene I described? Oczywiście wielu moich kolegów by powiedziało, że tak, trzeba napisać
Oto cena, jaką płaci za stresującą pracę. A lot of my colleagues would all say, yes, you have to add, this is the price you pay for a stressful job. Ale moja sekta reportażu nie lubi tego robić. But my type of reportage, my sect of reportage doesn't like to do that. Dobrze, to teraz jeszcze chcę powiedzieć, wrócić na chwilę do komunizmu. To będą te cytaty słowiańskie, wiesz? Chcę na chwilę wrócić do komunizmu i powiedzieć, czym był reportaż w okresie tak zwanej Polski Ludowej, czyli w czasie, kiedy każdy tekst drukowany musiał być zatwierdzony przez cenzurę. So I'm going to go back in time to the socialist Poland, a communist Poland, when every text written and published had to be censored. W roku 1976 w tygodniku Literatura, który zamieszczał najwspanialsze reportaże, autorka napisała tekst o tresowaniu tygrysów w cyrku. In 1976, in the magazine called Literature, that had always really good reportage, an author wrote a reportage about training of the tigers in the circus. I oto kilka cytatów z tego tekstu. Here are some samples of the text. On opiera się na opowieści treserki tygrysów, pani kobiety o imieniu Halina, która właśnie opowiada, jak tresuje tygrysy. Those extracts are part of a conversation with the trainer of the tigers, Miss Halina, and she describes what she needs to do. Jej rada jest taka: karmić przed numerem. Nie za dużo, żeby nie były leniwe, ale i nie za mało, bo jeden tygrys cichy i spokojny będzie się z głodu podmiezywał. Znów drugi nerwowy może skoczyć. Bić to jest stara metoda. Teraz od 10 lat chyba wszyscy treserzy przeszli na tresurę łagodną, choć taka tresura jej zdaniem jest bardziej niebezpieczna. Zbytnie spoufalenie nie jest dobre. Wszystkie tygrysy naraz jeszcze się nie zbuntowały. Zresztą zdaniem pani Haliny to one nawet by miały gorzej na wolności. Czy w ogóle one wiedzą, że siedzą w klatce? Treserem może zostać każdy człowiek z cyrku. Taki, co przeszedł choćby żonglerkę, czy powiedzmy człowiek guma. Pani Halina mówi, że w każdym państwie wybija się jakiś treser. Ale najlepiej mają treserzy w Związku Radzieckim. Tam jest stały cyrk w każdym mieście. Mają dobre warunki i pod względem tresury najwyżej stoją. Mieli Państwo, to dla czytelników wtedy w Polsce to nie był tylko tekst o tresowaniu tygrysów w cyrku. Ladies and gentlemen, for the readers in Poland at that time, this text was not just about the training of the tigers. To był okres, kiedy w konstytucji naszego państwa wpisano coś, z czym większość narodu nie mogła się pogodzić, a mianowicie przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Wpisano do konstytucji przyjaźń Polski ze Związkiem Radzieckim. This was the time where the constitution in our country had a clause that a majority of us wouldn't agree with. It was a clause about the friendship with the Soviet Union. Nie można było ze względu na działającą cenzurę pisać wprost, więc pisano w sposób, bym powiedział, przebiegły. We couldn't, due to the censorship, we couldn't write directly. We therefore had to write around the subject. Ktoś pisał na przykład o pani, która hoduje w domu 150 kotów, a wszyscy wiedzieli, że to nie jest tylko reportaż o tej pani, tylko jest to reportaż o systemie.
Somebody wrote about a lady who had 150 cats in her house, and everybody knew that the story is not about just the lady and her cats, but about the system. I w ten sposób, przez różne triki, które stosowali autorzy i autorki reportaży, do gazet, do polskich gazet zakradła się literatura. Due to this kind of tricks that were used by the Polish writers, suddenly the literature crept into the weekly and daily newspapers. Czyli reportaż, czyjaś prawdziwa historia była metaforą czegoś innego. So the true story was a metaphor to something else. No i teraz, jeśli się wie, jak rozumiał to Polak w roku 1976 tekst o tygrysach, czyli że tygrysy to jest społeczeństwo, a treserzy to jest aparat opresji, to jest władza, to jest policja, to jest tajna policja, no to inaczej zupełnie czytam ten tekst. So now when you imagine that in 1976 that text was understood by the Polish reader as tigers being the citizens, people, and the trainers being the apparatus of oppression, so the Communist Party, for instance, you understand it in a different way. I wtedy takie zdanie zupełnie inaczej odbieramy. Zdaniem pani Haliny to one nawet miałyby gorzej niż na wolności. Then suddenly we understand some of these sentences in a completely different way. For example, that according to Ms. Halina, those tigers would not be better off outside of the cage. Czy one w ogóle wiedzą, że siedzą w klatce? Do they really know that they sit inside of the cage? Także mówiliśmy, że reporterzy piszą tak, żeby przechytrzyć państwową cenzurę. So the writers had to write in a way to cheat the censorship. Tekst się mógł ukazać, reporter mógł spojrzeć czytelnikom w oczy. The reportage could be published and the writer could still look in the eyes to the readers. Mistrzynią takiego pisania była Hanna Kral, ta od Mirabelki, od tego drzewka, które próbowało odejść. The mistress of writing that way was Hannah Kral, the same one that wrote the paragraph about the Mirabelle plum tree we discussed earlier. I pod koniec lat 60., kiedy naprawdę nie można było pisać żadnej prawdy o Związku Radzieckim, And therefore, at the end of 1960s, when really you couldn't write any truth about USSR, napisała książkę ze Związku Radzieckiego, she wrote a book from there. która była książką kultową wręcz. It became a cult book. I jedno z takich zdań, które tam się pojawiło, to było zdanie o tym, czy na Syberii autobusy jeżdżą codziennie. One of the sentences, one of the questions that appeared there was whether in Siberia the buses run daily. Ponieważ nie można było napisać, że w najwspanialszym państwie świata autobusy nie są w stanie codziennie obsłużyć pasażerów, Hanna Kral napisała tak. You couldn't write that in the greatest country on the earth the buses do not run every day, like she found out. She wrote it that way. Autobus jeździ codziennie, tutaj brakuje tego zdania, autobus jeździ codziennie, proszę powiedzieć. The bus runs every day. Codziennie z wyjątkiem dni, kiedy pada deszcz, kiedy są zaspy, kiedy jest wiosenne, jesienne błoto i kiedy są na drodze wyboje po deszczu, błocie i zaspach. I takie zdanie już się mogło ukazać. And that sentence is on the slide. To jest książka Na wschód od Arabatu. The book is called The East from Arbat. Więcej przykładów znajdą Państwo w tym moim tekście pisanym. W
W każdym razie Hanna Kral nie napisała, naszym zdaniem, książki o Związku Radzieckim, tylko książkę o tym, jak pisać w totalitaryzmie. According to us, Hannah Krall didn't write the book about the Soviet Union. She wrote a book about how to write in a totalitarian regime. O, ale skoro Państwo zajmują się literaturą, to jednak ten jeszcze kunsztowny klejnocik jeden pokażę. Because you are the members of the literary community, I will show you one little gem. Związek Radziecki lat 60. to był kraj niedoboru wszystkiego, niedoboru towarów, naprawdę bardzo marnej jakości życia, jeśli chodzi o stronę materialną. Soviet Union at that time was a country where there was a shortage of everything, and the level of life was really, really poor. I pewna kobieta tłumaczy Hannie Kral, dlaczego tak trudno kupić w Moskwie nowe meble. One woman explains to Miss Krall why it is so hard in Moscow to buy furniture. I tutaj Kral pozwala sobie na pewien komentarz. And here, Krall allows herself to make a comment. I brzmi to tak. W dziedzinie mebli nasz przemysł jeszcze nie jest na należytym poziomie, mówi Aleksandra Pawłowna i w tym kunsztownym zdaniu udaje się jej pomieścić i krytykę, i poczucie proporcji, że w innych dziedzinach przemysł pracuje dobrze, i świadomość, w słowie jeszcze, że wszystko zmierza ku lepszemu. So here is the translation of that sentence from Hannah Krall's book, and the comment that Mariusz just referred to. Czyli tak naprawdę chodziło o przemycanie prawdy. O. It was actually the way of bootlegging the truth or confusing the chase. Ile mam jeszcze minut? 2, 3, 5, 8? Tu? 5? 6? Dobrze. To wobec tego... Może przejdę do takiego manifestu, który stworzyliśmy z moim kolegą Wojciechem Tochmanem. To jest reporter. Należy do tych reporterów, których książki ukazują się też praktycznie na całym świecie. Może przejdę do manifestu, który stworzyłem z kolegą Tochmanem. Let me mention a manifesto I created with my colleague Wojciech Tochman. I razem z nim założyliśmy też Fundację Instytut Reportażu, która prowadzi w Warszawie księgarnię, kawiarnię, Dom Kultury i Szkołę Reportażu. So together with Wojciech Tochman, we also started a School of Reportage, as well as the foundation, Reportage Institute Foundation. I 15 lat temu napisaliśmy taki króciutki tekścik, czym jest dla nas dzisiaj reportaż. Jak go Państwo odczuwają? And in 2008, we have read a very short article about what the reportage is for us. Reportaż się zmienił nie tylko dlatego, że upadł komunizm. Sprawny reporter potrafi napisać tekst natychmiast po powrocie z wydarzenia. Ale dzisiaj rasowi reporterzy oddają pierwszeństwo swoim kolegom depeszowcom, ponieważ skończył się już czas szybkiego reportażu prasowego. Mówił o tym Ryszard Kapuściński. Nie możemy konkurować z radiem, telewizją, live, z internetem, a nawet z depeszami na pierwszych stronach gazet. Rozwój mediów elektronicznych zmienił pracę reportera i zmienił reportaż. News wciąż daje nam temat,
Lecz dziś w reportażu ważniejsze jest to, czego w newsie już nie ma. Dziś reportaż nie może być samą, tylko prostą relacją. Po co pisać kilka dni po zdarzeniu o czymś, o czym nasi czytelnicy już gdzieś czytali, słyszeli w radiu, widzieli w telewizji. Reportaż powinien sięgać tam, gdzie nie sięga mikrofon i kamera depeszowca. Pod powierzchnię wydarzenia. Powinien być pogłębiony osobistą emocją i refleksją autora. W reportażu świat pachnie, smakuje, jest mroźny lub gorący, jasny albo mroczny. Budzi spokój, wstręt albo strach. No to na tym bym zakończył, chyba że będzie jeszcze jakieś pytanie. And this is how I would like to complete my speech. But if you have any questions, I'm available. Yeah, go ahead. I received, along with the other members of the conference, the PDF of the English translation of your book, Gotland. And I noticed that you dedicated it to Egon Erwin Kisch. And I wonder why, and more broadly, to what extent has he influenced Polish reportage, or is Polish reportage simply homegrown? Egonem Erwinem Kiszem fascynowało się pokolenie moich nauczycieli. Hanna Kral i Ryszard Kapuściński kochali Kisza. W związku z tym ja uważam się za literackiego wnuka Kisza. Jeśli jestem dzieckiem Kral i Kapuścińskiego, no to jestem wnukiem Egona Erwina Kisza. Tak myślę. My teachers, Hanna Kral and Ryszard Kapuściński, loved Kisz. They regarded him very much, and I consider myself being the child of Hanna Kral and Ryszard Kapuściński. Therefore, Kisz is my grandfather. W książce Gotland jest mój reportaż o rodzinie Bata, która stworzyła imperium obuwnicze na całym świecie, nie tylko w Czechach, ale na całym świecie. I w latach 30., przepraszam, na początku lat 40. Kisz pisał o Batach, zaczął pisać swój reportaż i niestety dostał zawału serca i nie dokończył zdania. I ja postanowiłem napisać ten tekst za niego. So in that book Gotland, there is my reportage about Bata family that became to be one of the big worldwide shoemaking empire. And Kisz was writing Bata family reportage. He started, unfortunately he didn't finish because of his heart attack. I decided to write this reportage for him. Okay, so it was a question from John Hamster, and now we have a question from Isabel Schwab. So nicely pronounced. Thank you so much. Thank you so much for your lovely presentation. I apologize for my ignorance of literary journalism. I only know the works of Ryszard Kapuściński and Wojciech Jagielski. Thank you. And you said the reporter doesn't embellish, but your language is beautiful. Your language is embellished. How do you sort this out?
Powiem szczerze, że przy 5. wydaniu książki Gotland jeszcze ją poprawiałem językowo, przy 5. wydaniu, po 12 latach od wydania pierwszego, bo ciągle mi się to nie podoba. Nie podoba mi się ten język. I chyba to się bierze z tego, że jestem niezadowolony wciąż z tego, jak ja piszę. Let me say sincerely that with the 5th edition of the Gotland, I was still making the corrections to the language. This is because I'm still not fully satisfied with it, and I can see the space for improvement. Wspomniana Hanna Kral w swojej najsławniejszej książce Zdążyć przed Panem Bogiem, która miała 19 wydań, w 19 wydaniu jeszcze usunęła całą stronę tekstu, bo jeszcze uważała, że książka jest przegadana. W 19 wydaniu, po 40 latach, jeszcze usunęła jedną stronę, bo książka jest ma za dużo słów. The mistress of reportage, Hannah Crow, in 19th edition of her most famous book, Zdążyć przed Panem Bogiem, I'm not sure what the English translation of the title is. Shielding the flame. Sharing the flame. In the 19th edition of this book, she removed the whole page of text, working towards the ideal language. I zawsze mi powtarza, pyta mnie, Panie Mariuszu, czy świat potrzebuje od Pana aż tylu słów? No i też uważa, że ja ciągle powinienem skreślić. She always asks Mariusz whether the world needs so many words from him, and therefore he always thinks he should be crossing some words out. No i powiem szczerze, że najbardziej nas zdumiewa przegadanie reportażu hiszpańskiego. Przegadanie reportażu hiszpańskiego. To im mniej Hanny Kral, to najbardziej zdumiewa, jeśli chodzi o literaturę faktu na świecie. When we are talking about non-fiction around the world, we are mostly amazed by the amount of words used in the Spanish reportage. We have group from Spain, Mariusz. That means there are a lot. Neil Stabs. Hello, I have another question regarding influence. During your talk, which I very much enjoyed, especially the anecdote about chewed fingernails, I kept thinking about the idea of it's more important to imply than to outwardly state. And my mind went to Ernest Hemingway's iceberg theory, the idea that 7/8 of what you are saying or your meaning should be left unsaid. As soon as I saw the last slide with the idea that reporters should see beneath the surface, I thought this cannot be a coincidence. My question, therefore, to what extent has Polish reportage been influenced by the style and the iceberg theory of Ernest Hemingway, or is this just a happy coincidence? Pan pyta o wpływ na nasz polski reportaż. Jak bardzo mi się podoba anegdota o tych podgryzionych paznokciach i bardzo mi się podoba. Natomiast jest w pewnym momencie on skojarzył sobie część rzeczy z Hemingwayem, jego teorią ogólnodowej, czyli część jest tylko może, a cała reszta jest pod spodem. Jak zobaczył na ostatnim zdaniu manifesto, to właśnie zobaczył, że jest wspomniane dość wyraźnie i chciał się dowiedzieć, w jaki sposób Hemingway wpłynął na ten polski reportaż i czy w ogóle. Oczywiście, to był drugi autor, którym się fascynowało pokolenie Krala i Kapuścińskiego. I jeżeli tu mówiłem, że ja jestem tym wnukiem Kisza, no to powiedzmy, że
Słucham? To jestem wnukiem wujecznym albo kimś takim Hemingwaya. Ma pan rację, tak. Zdecydowanie dobrze to pan, że tak powiem, wydobył. So you are right. As the generation of Ryszard Kapuściński was also amazed and was also influenced by Ernest Hemingway. I mentioned that I'm the grandson of Kish, and therefore I think I am some sort of a grandson twice removed of Hemingway as well. Może to Państwa zaciekawi takim autorem, który ze współczesnych autorów literatury faktu, który fascynuje nas, polskich reporterów i podziwiamy jego pracę, a zwłaszcza jedną jego książkę, jest przedstawiciel Ameryki Łacińskiej, Martin Kaparusz. The author who influences a lot the Polish reportage contemporary nowadays, and also is a contemporary writer, is the South American writer Martin Kaparusz. Martin Kaparusz. Translated into Polish. I jego książka Głód uważana jest za wręcz ideał reportażu, który łączy literaturę, esej i bardzo przyjazną czytelnikowi publicystykę. His book, I believe in Polish it's called The Hunger, describes the ideal way of connecting an essay, reportage, and very friendly for the reader sort of literature. Question from Pablo Calvi. Thank you, Mariusz, for a beautiful presentation. I have two questions. The first one, I was listening to, and it's related to language and how you create, and maybe it's a difference between European and American or Latin American textualities. How you create that fabric, that beautiful fabric of language. And I was listening to Carl Ove Knausgaard recently, a European author of fiction and also nonfiction, and he was talking about the way in which the author and the notion of authorship in Europe is very much centered on the individual, whereas in the United States, the language is not just created by the author, but heavily influenced by the editor, right? So there's a collective, moral collective, very unlikely, right? And in such an individualistic place as the United States, there's a very collective approach to the generation of that, of textuality, that fabric of language. That's the first question. And the second one, in one of your moments, and I'm not going to be able to cover the entire thing, but in one of your moments of your presentation, you described, and that's very in tune with what happens in most of Anglo-American literature journalism. You described the detail as a central part of the scene construction, etc., and a focus on the detail versus focus on the big picture. But you mentioned Caparrós, and you mentioned South America, and you mentioned how we relish on an abundance of words, but we also relish on a swing, a seesaw between the detail and the big picture. And there's now a trend and a tendency to actually incorporate the big picture into the reportage, like anti-Lyotard, I would say, like bringing back the grand narrative in order to explain where that detail fits as part of a bigger puzzle. So, I don't know if I abundant too much. I asked too many questions, but how do you think that swing between the detail and the big picture works? So the first one is about language,
individual versus editorial, and the second question is about detail versus big picture and how they fit both at the same time. Oczywiście, dobrze. Kabaros rewelacyjnie pokazuje tło społeczne, ale właśnie robi to podając różne dane, podając różne informacje w sposób bardzo przyjazny dla czytelnika. To znaczy ma jakąś umiejętność czarnoksiężnika, który sprawia, że to nie jest nudne. I oczywiście jest część reportaży, która może być wyłącznie bardzo literacka, ale część musi mieć background. No i tego ładnego pisania chyba można się nauczyć, tak mi się wydaje. The first question, so your example of a writer, Keynote, he writes in a way that, yes, he describes a wider theme of social theme. However, the facts that he reports, he presents in a way that's very friendly for the reader, and it's not boring. It's almost as if he is a magician that is creating it that way. And Mariusz thinks that this is the kind of writing that can be learned, that you can learn that way. O tym języku to już najkrócej jak można, to jeśli chodzi o moje pisanie, to łączę dwie rzeczy. Język inteligenta z językiem takiego sympatycznego chłopaka z podwórka, z sąsiedztwa. To jest mniej więcej mój styl. Bo sam język inteligenta byłby nie do wytrzymania dla czytelnika. Okay, I became have a translation problem. Okay, talking about his language, he says that he's connecting two different types of narration, of language. One language is a friendly neighborhood guy that you all know, and the other one is an educated, intelligent man. Member of intelligence, but not the CIA type. Okay, I'm struggling with myself, but if really you will brief, okay, very brief question, very brief answer. Very brief question, but to web. Thank you. I'm Anthea Garman from South Africa. I want to go back to the bus that runs on every day and ask you a question about Kapuscinski. When he was writing about India, etc., Africa, etc., was he writing about Poland in that way? Okay, this is a very short. Akurat u Kapuścińskiego to było dosyć typowe, że czytaliśmy jego teksty, na przykład Cesarza o Etiopii, jako tekst o Polsce też oczywiście. To była alegoria. Specifically Kapuscinski, we were reading his texts as allegories to Poland, and especially the text about the Emperor of Ethiopia. Nawet teraz uznajemy, że Cesarz w małym stopniu jest książką o Etiopii. On jest książką o Polsce. Now we consider that text about the Emperor of Ethiopia to be very to be in a small part about Ethiopia and to be majorly about Poland.
Jeszcze mam drugie pytanie. Okej. Drugie pytanie było o szczegół. O szczegół. Jeżeli szczegół jest tak ważny w prezentacji, A to już powiedziałem. Yes. Hi, my name is Isabel Neri. I'm from Portugal. I'm a journalist. So first of all, thank you for giving me some hope about reportage and journalism. And I would like to have your opinion on something I've been struggling for several years now, which is trying to defend that reportage, in-depth journalism is in fact the salvation of journalism. Is this right? Is this completely wrong? What's your opinion? Ona jest dziennikarką i dopiero próbuje czy zrozumienie, że jest wybawieniem. Jaką szkołę, czy jaki jest? Ja się z tym w 100% zgadzam. He agrees with your opinion 100%. It is the salvation of the journalist. To znaczy, ten reportaż daje szansę na to, żeby czytelnik przez chwilę żył życiem tego człowieka, który jest opisany w tym reportażu. Na chwilę porzuca swoje życie i żyje życiem tego człowieka, który jest opisywany. A nie ma nic lepszego dla łączności ze światem, dla rozumienia ze świata, jeśli zrozumiemy jednego człowieka. The reportage gives us the possibility to leave our own life behind, even for a short moment, and live the other person's life. And if you live the other person's life, you're able to understand and the other person. And this is the salvation of the whole world.